Jest też różnica między serialem Wednesday, a na przykład Atypowy. Atypowy mówi o tym, że jest to serial o osobie w spektrum. Wednesday w ogóle tego nie mówi. Telewizja właśnie niejako po prostu nie ma takiego pola, gdzie możemy powiedzieć sobie, dobra, że mamy obieg taki bardziej właśnie biznesowy, na tym zarabiamy, ale tutaj możemy sobie robić jakieś eksperymenty. No w telewizji tego nie ma, tak? W kinie jednak mam wrażenie jest ten obszar, gdzie możemy mówić o, nie wiem, jakimś takim, prawda, kinie artystycznym. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium pod tytułem Jakie klisze utrwala kino i telewizja, organizowanym przez Grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni. Projektu Solidarności realizowany w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Naszymi dzisiejszymi prelegentkami są dr Sylwia Szostak, pracująca w Katedrze Kultury i Mediów na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Medioznawczyni ze szczególnym zainteresowaniem przygląda się przemianom telewizji. Interesuje się także kulturą produkcji i organizacją branży audiowizualnej, marketingiem show biznesu oraz przemysłem kreatywnym. Oraz dr Iwoną Morozow, adiuntką w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Julia Konarska i poprowadzę dzisiejsze webinarium. Szanowne Panie, pewnie trudno rozmawia się o produkcjach filmowych jako o całości. Oczywiście zakładamy, że obecnie powstaje wiele filmów, które nie wpisują się stricte w problematykę, którą dzisiaj poruszymy, ale postarajmy się ująć w dzisiejszej rozmowie przede wszystkim kino mainstreamowe, a także popularne pozycje na platformach streamingowych. Czy obecnie możemy mówić, iż tego typu filmy utrwalają stereotypy? W jaki sposób najczęściej się to przejawia? I dlaczego tak jest, skoro dla przeciętnego odbiorcy wydawać by się mogło, że kino podlega ciągłej ewolucji również w tym aspekcie? Bardzo dziękuję. To może ja zacznę od kina, trochę tak wprowadzając powiedzmy szerzej. Myślę, że warto sobie w ogóle powiedzieć, czym jest stereotyp, oczywiście w takim bardzo podstawowym kształcie. To traktujemy jako pewien stały, względnie stały może, schemat poznawczy, tak? I jak zdamy sobie sprawę, że tak działa stereotyp, to od razu przychodzi do głowy, że kino, zwłaszcza kino gatunkowe, no, z tych stereotypów na pewno chętnie korzysta, dlatego że dobrze sprzedają się produkty, które dla nas no, przedstawiają pewien znany schemat myślenia, patrzenia na rzeczywistość, prezentacji pewnych archetypów, typów postaci, schematów, które dla nas są łatwo przyswajalne. Tak? Więc jeśli my byśmy od tych stereotypów, czyli od tych schematów odchodzili na przykład w kinie gatunkowym, no to wtedy wiadomo, że będziemy się kierować do bardzo konkretnej widowni. Tak? No tutaj zawsze mamy taką no właściwie większą gwarancję, chociaż gwarancji w kinie w kontekście widowni nie ma nigdy, ale powiedzmy, że mamy trochę taką strefę bezpieczeństwa, troszkę większą gwarancję, że to kino, które będzie prezentowało znany sposób patrzenia na, czy na przykład jakieś typy postaci, na płeć, na seksualność, czy też na szeroko pojęte normy społeczne, no jakby nie wzbudzi jakichś dużych kontrowersji. Więc rzeczywiście popatrząc na kino gatunkowe zwłaszcza, to te schematy są rzeczywiście szeroko rozpowszechnione. Oczywiście zawsze od schematów są wyjątki, bo też nie chciałabym, żebyśmy myśleli, że kino gatunkowe tylko powiela stereotypy i na przykład może, że te ostatnie lata, zwłaszcza tutaj związane z różnego rodzaju ruchami w branży filmowej, spowodowały na przykład, że trochę inaczej już przedstawiamy mniejszości etniczne, kobiety, mężczyzn, staramy się troszeczkę kreować nowe standardy, tak, w ich przedstawianiu, bo na przykład dla mnie, może podam tutaj konkretny przykład, jedna z moich ulubionych postaci, która tutaj z tyłu na obrazku, jakby ktoś był ciekawy, właśnie jest, chociaż zasłaniam ją głową, to jest Ellen Ripley na przykład z Obcego. I jak sobie popatrzymy na film z 79 roku, science fiction, jak najbardziej gatunkowy, oczywiście gdzieś tam wysokich standardów kino gatunkowe, ale jednak gatunkowe, to ja bym absolutnie nie powiedziała, że Ellen Ripley jest taką bardzo schematyczną postacią. Chociaż w drugiej części już dodano jej pewien kontekst taki bardziej kobiecy, właśnie czyniąc z niej matkę zastępczą, ale to tylko na razie może na marginesie. Ale tak jakby w kontekście powiedzmy kina szeroko pojętego, tak trochę podsumowując ten mój chwilowy monolog, to rzeczywiście te schematy są potrzebne, bo dają gwarancję, no i kino gatunkowe jakby sięga po pewne typy postaci, ma pewne swoje takie narracje,
czy też symbolikę, ikonografię, która działa, trafia do widowni, ale też jakby my, wybierając kino gatunkowe, spodziewamy się pewnych elementów, więc jakby to jest trochę taka umowa pisana, tak, jakby tak dwustronnie. Także tutaj chciałabym to oczywiście zaznaczyć. Pewne stereotypy na pewno są trochę bardziej szkodliwe, tak, ponieważ nie wiem, no, popatrząc na przykład na większość komedii romantycznych, myślę, że to jest taki idealny przykład, albo chociaż też westerny stanowią dobre pole do rozmowy na ten temat, ale zatrzymajmy się może przy komediach romantycznych. W komediach romantycznych rzeczywiście, nawet w tych polskich, widać taki wielkomiejski szyk i ta kobieta, która robi karierę, ale oczywiście nie ma czegoś w życiu na przykład, tak? No i to, co daje jej spełnienie, to będzie znalezienie mężczyzny, którego pokocha i założenie rodziny na przykład. No i to jest takie schematyczne, tak? Czyli na zasadzie oczywiście realizuj siebie, bądź samodzielna, rób karierę, ale pamiętaj, że ostatecznie właśnie czeka cię to bycie matką, żoną i to jest ten cel w życiu każdej kobiety. W ramach komedii romantycznych oczywiście zdarzają się też wyjątki. Mi teraz przychodzi do głowy taka jedna komedia romantyczna, 500 dni miłości, mam nadzieję, że nie przekręciłam tytułu, w której mamy trochę odwrócenie schematu, bo to mężczyzna zakochuje się w kobiecie i zabiega o tę kobietę, o tej kobiecie wiemy niewiele, ona jest taka trochę nieuchwytna, ale z drugiej strony myślę sobie, że o ile wydaje się, że to jest przełomowe, że to mężczyzna jest głównym bohaterem komedii romantycznej, a nie tym obiektem westchnień głównej bohaterki, to ostatecznie jakby sama postać kobieca też jest schematyczna, bo na przykład pełni rolę trochę takiej femme fatale, tak? Ona jest w dość negatywnym świetle pokazana. I chyba jakbym miała powiedzieć najmniej sztampowa komedia romantyczna, już też dosyć stara, bo chyba zaczyna się cała trylogia w latach 90., kończyła się po roku 2000. To jest moja absolutnie ukochana trylogia Przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą Richarda Linklatera. Tam właściwie mamy po prostu relacje bardzo partnerskie dwóch postaci. Żadna nie jest sztampowa. Ale może oddam głos Sylwii, bo ja tak trochę bardziej historycznie o tym kinie gatunkowym, ale może Sylwia od strony telewizji też by coś chciała powiedzieć. Dzięki, Iwona. Ja w ogóle, my tak z Iwoną się trochę uzupełniamy, bo gdzieś jakby moja ekspertyza jest bardziej właśnie ulokowana w telewizji, czy też nowej inkarnacji telewizji, czyli platformach streamingowych, czy też serwisach streamingowych. I myślę, że to, co tak wybrzmiało dla mnie jako istotne w tym, co powiedziała Iwona, co uważam jest bardzo istotne, jeśli chodzi o telewizję i takie produkcje, które znamy właśnie jako telewizyjne, to jest też ten aspekt właśnie merkantylny, tak, co się sprzeda. Dlatego, że na takim najbardziej basicowym w ogóle poziomie telewizja zasadniczo, tak, jest sposobem dotarcia reklamodawców do widzów, tak? Gdyby zabrakło któregokolwiek tutaj z interesariuszy, czy też widzów, czy tych reklamodawców, no to telewizja zasadniczo no, nie miałaby racji bytu, nie utrzymałaby się, tak? Więc tutaj w tej klasycznej telewizji jakby mamy do czynienia no, z taką chęcią przyciągnięcia jak najszerszej widowni, tak, żeby sprzedać jak najwięcej reklam i jakby jak najwięcej zarobić. Oczywiście tutaj mówiąc w ogóle o takim aspekcie czysto biznesowym, jakby też od razu zaznaczę, że ja uważam, że telewizja łączy jednocześnie te dwa wymiary, tak, bo jest to z pewnością medium, które musi na siebie zarobić, no ale tak samo film, tak. No to oczywiście i film, i telewizja są jakby taką dziedziną sztuki audiowizualnej, która daje zatrudnienie twórcom, artystom, tak? I oczywiście tutaj też mamy funkcje tak związane właśnie z konsumpcją po prostu sztuki audiowizualnej, no ale jednak ten aspekt merkantylny definiuje niejako trochę ramy po prostu funkcjonowania i też tego, co ci twórcy tak naprawdę mogą robić. Jeśli chodzi o taką tradycyjną, linearną telewizję, no to tam nadawanie było masowe, tak? Czyli tacy nadawcy jak na przykład TVP, Polsat czy TVN, którzy operują nadal, no oni chcą i zawsze chcieli przyciągnąć jak najszerszego widza. Czyli tutaj te stereotypy, postacie, wątki jakby musiały być na tyle, być może takie neutralne, być może mało kontrowersyjne, aby nie marginalizować widza, tylko raczej, żeby one były na tyle uniwersalne, może nawet normatywne czy też standardowe, żeby właśnie jak największego widza ściągnąć, tak? Więc te narracje, czy ci bohaterowie, bo tutaj skupiamy się na stereotypach, tak? Czyli pewnie portretach bohaterów, czy prezentacjach konkretnych, nie wiem, grup demograficznych, tak? No to tutaj chodziło o to, żeby to było jak najbardziej dostępne dla jak największej ilości widzów. Tutaj jakby to
co wprowadza nam taką znaczącą zmianę do tego, co jest produkowane, jakie historie twórcy mogą opowiadać za pomocą tego medium, w tym przypadku tego formatu serialu telewizyjnego, no to tutaj takim znaczącym game changerem są serwisy streamingowe, ale również w dużej mierze wynika to po prostu z ich instytucjonalnego usytuowania, dlatego że po pierwsze serwisy streamingowe zupełnie jakby operują w innym paradygmacie biznesowym i instytucjonalnym, ponieważ nie podlegają licencjom, tak jak nadawcy linearni, tak? Tutaj nie ma żadnego ciała nadzorczego, tak jak w przypadku TVN-u czy Polsatu, tak? Czy też nawet TVP w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jednak narzuca pewne normy, tak? I jeżeli któryś z operatorów, nadawców linearnych wyłamuje się z tych norm, no to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji momentalnie nakłada, tak, czy też kary finansowe, czy też straszy karami, bądź też odebraniem koncesji. I my widzieliśmy w nawet ostatnich miesiącach, latach, jakby w naszej bieżącej historii takie sytuacje, gdzie jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sięga do tego typu po prostu zasobów, tak, że komuś może odebrać bądź nie te licencje, więc z tego też względu nadawcy linearni są bardzo zachowawczy, nawet w tych obszarach nie tylko jakby podlegających polityzacji, jak wiadomości, nie wiem, publicystyka, tylko też w rozrywce, tak, że tutaj trzeba balansować pomiędzy różnorodnością, ale też bezpieczeństwem programowym. No, w streamingu, w tym obszarze w ogóle rynku nie mamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ona oczywiście monitoruje internet do pewnego stopnia, narzucając na operatorów właśnie internetowych, streamingowych pewne takie fundamentalne, tak, wyznaczniki, tak, czyli ochronę nieletnich i etc. Natomiast nie ma tutaj, ponieważ operatorzy streamingowe nie operują na zasadzie takich licencji jak nadawcy ogólnopolscy, więc oni mogą być odważniejsi w przedstawianych historiach czy też postaciach, a drugim takim znaczącym elementem, który właśnie pozwala nadawcom czy też emitentom streamingowym przedstawiać zupełnie inne wizerunki, stereotypy, jest też to, w jaki sposób streaming monetyzuje widza, tak? Że tutaj już nie chodzi o najszerszego widza, nie chodzi o to, żeby przyciągnąć widza jakby z najróżniejszych grup demograficznych, tylko raczej streaming, operatorzy streamingowi działają na zasadzie nadawców niszowych, czy też emitentów niszowych, tak? I oni mogą sobie pozwolić na to, żeby adresować pewne nisze, których nadawcy linearni nie są w stanie adresować ze względu na właśnie ich modele biznesowe. No i stąd też jakby mamy te być może sięganie do takich nienormatywnych wzorców, tak? I tutaj możemy się posiłkować chociażby serialami oryginalnymi Netflixa, takimi jak, nie wiem, Fanfic, to akurat był film, tak? Ale mieliśmy też serial Królowa, gdzie jakby ci bohaterowie pochodzą z grup marginalizowanych społecznie i oczywiście jest to content, który być może nie zdobędzie takiej widowni jak, kurczę, M jak miłość, tak? Czy jakieś takie bardzo nie wiem, no tradycyjne seriale codzienne, ale taki film jak Fanfic czy serial taki jak Królowa nie musi, tak? On jakby nie ma na celu przyciągnięcia właśnie aż tak wielomilionowej widowni, bo jakby tutaj wiadomo, że to jest skierowane do pewnej być może niszowej widowni, tak? Więc jakby ten cała taka rama interpretacyjna streamingu pozwala właśnie na zupełnie nowe, inne prezentacje, tak? I tak samo jest ze stereotypami chociażby kobiet, o których wspomniała Iwona. No w streamingu jakby możemy pokazywać kobiety trochę innymi, tak? Być może w innej sytuacji życiowej. I tutaj oczywiście też możemy dyskutować, tak na ile to jest naprawdę nowe, czy też jakby jakieś skrajnie nienormatywne, ale no jednak bohaterka przykładowo Wielkiej Wody była to osoba, której nie możemy jakby opisać jako, nie wiem, matka Polka, no chociaż w tym przypadku też seriale TVN-u zaczęły pokazywać właśnie kobiety w innych rolach, które bardziej niż jako matki realizują się w swojej karierze zawodowej. No ale właśnie taką osobą
Jest bohaterka Wielkiej Wody, która jakby no jako matka mogłybyśmy stwierdzić, nie stanęła na wysokości zadania, ponieważ to dziecko nie wiem, zostawiła, tak, ponieważ miała problemy z używkami, tak. Tak samo mamy w serialu Gang Zielonej Rękawiczki, mamy też pokazane bohaterki w być może takiej marginalizowanej grupie z kolei demograficznej, tak, ale też są to kobiety, które mimo wieku, nie wiem, one tam chyba miały powyżej 50 roku życia, tak, one nadal jakby są aktywne, realizują siebie, mają marzenia, tak? Więc to też jest zupełnie inny obraz kobiet w tym wieku, aniżeli właśnie podobne postacie w serialach codziennych TVP, tak? Więc myślę, że streaming faktycznie, można by powiedzieć, jest dobrą zmianą i tutaj myślę, że będziemy widzieć, uwielbiam to stwierdzenie, ale tak głęboko w to wierzę i faktycznie będziemy tutaj widzieć nowe historie, być może trochę bardziej innowacyjne, być może osadzone w takich środowiskach, w których normalnie byśmy nie wiem, nie oglądali seriali, tak? Więc jakby myślę, że dla twórców, ale też dla nas jako widzów, jeśli chodzi o produkcje audiowizualne, no to jakby ta oferta będzie coraz większa i też dla badaczy, tutaj dla mnie i dla Iwony jest to, można by powiedzieć, kolejne moje ulubione stwierdzenie, temat bardzo płodny badawczo. Czy ja mogę dosłownie jedną rzecz dodać po tej wypowiedzi, bo myślę sobie, zaraz pewnie przejdziemy do innego wątku, ale chciałam dodać jeszcze o kontekście polskiego kina, bo Sylwia tutaj wymieniła rzeczywiście polskie produkcje dla Netflixa, które teraz no, dość niesztampowo, jak w ogóle na polski rynek audiowizualny szeroko pojęty, zaczynają na przykład pokazywać kobiety. I ja powiem szczerze, że ja zawsze miałam problem w historii polskiego kina z to, w jaki sposób były pokazywane te kobiety, bardzo często pod kątem jakby takiego obiektu seksualnego. Oczywiście liczne gdzieś tam wyjątki, nie wiem, Krystyna Janda u Wajdy, tak, na przykład w Człowieku z marmuru, ale tak naprawdę ona jakby to nie było ważne, że ona była kobietą. Nie chcę, żeby to było źle zrozumiałe, tylko po prostu chodziło tam o zupełnie inny aspekt, bardziej polityczny. Natomiast teraz w kinie polskim na przykład przychodzi mi do głowy fantastyczny film z ubiegłego roku Kobieta na dachu Anny Jadowskiej. Mamy do czynienia z bohaterką absolutnie niesztampową, starszą kobietą, pielęgniarką, która w pewnym momencie, nie chcę spoilować, ale naprawdę absolutnie polecam ten film, dokonuje zaskakującej decyzji. Bardzo pogłębiona postać kobieca, z całą swoją taką właśnie kobiecą specyfiką, ale jednocześnie no, nie wpisująca się w żadną sztampowość, w żadne schematy, tylko właśnie taka z krwi i kości, z pogłębioną psychologią. Okazuje się, że rzeczywiście w polskim kinie też zaczynamy w końcu pisać polskie kobiety, no tak jak należy, to tylko tyle chciałam dodać jeszcze. Bo ja w ogóle też tak myślę sobie, że chyba w ogóle kino ma jednak taką przestrzeń do pewnych artystycznych zabiegów, tak? No bo mamy ten obieg tak festiwalowy, mamy w ogóle te nisze, tak, że możemy mówić o, nie wiem, filmach niskobudżetowych, festiwalowych, gdzieś poza tym obiegiem mainstreamowym. No to ja mam takie wrażenie, że telewizja zasadniczo no jest dużo bardziej skomercjalizowana, że no, nie powstanie serial, który może być, nie wiem, puszczony w jakimś niszowym obiegu, tak? Serial fabularny jest dla telewizji najdroższym produktem. No bo w telewizji, jeśli chodzi o rozrywkę, to mamy do wyboru, tak? Mamy jakieś docu-soap, czyli te seriale w stylu dokumentalnym, które są bardzo tanie w produkcji, ponieważ i tam nie ma tak naprawdę zawodowych aktorów, one jakby budżety są bardzo małe i jakby stosunkowo przychód, tak? Czy też popularność tych seriali sprawia, że no to jakby są bardzo intratne produkcje, bo mały wkład finansowy generuje bardzo duże zyski, bo faktycznie te wszystkie seriale w stylu, nie wiem, Szkoła 16+, tak, Lombard, cokolwiek, to wszystko się bardzo dobrze ogląda, tak? Mamy też reality TV, które również się świetnie oglądają i tak naprawdę też nie są produkcjami aż tak skrajnie drogimi. No i najdroższym w ogóle gatunkiem, formatem telewizyjnym są właśnie seriale, tak, których budżety sięgają wielu, wielu milionów, tak. Nie wiem, średni koszt produkcji, nie wiem, 2-godzinnego filmu zasadniczo, nie wiem, jest około, nie wiem, 8 milionów, tak. No to serial ma podobne budżety. Tak, oczywiście to się różni, ale współczesny serial, no to jest jakby jakość produkcyjna normalnego filmu fabularnego, więc jeśli emitent
podejmuje chęć inwestycji, tak, czy kupuje, czy produkuje na zlecenie taki produkt, no to on już się musi zwrócić, tak, bo tutaj nie ma, jakby już nie ma obiegu DVD, nie ma obiegu festiwalowego, no seriale nie staną się jakimś kultowym produktem, który zdobędzie nagrody w Cannes i gdzieś przyniesie być może stacji, tak, jakiś tą ekonomię prestiżu w postaci nagrody. To się musi zwrócić, to się po prostu musi obejrzeć, więc też mam takie wrażenie, że telewizja właśnie niejako po prostu nie ma takiego pola, gdzie możemy powiedzieć sobie, dobra, że mamy obieg taki bardziej właśnie biznesowy, na tym zarabiamy, ale tutaj możemy sobie robić jakieś eksperymenty. No w telewizji tego nie ma, tak? W kinie jednak mam wrażenie jest ten obszar, gdzie możemy mówić o, nie wiem, jakimś takim, prawda, kinie artystycznym po prostu. To telewizja w porównaniu z kinem jednak bardziej opiera się na tych przesłankach po prostu merkantylnych. To ja tylko, czy Sylwia, wiesz, masz absolutną rację, no tutaj jednak telewizja i kino działają na innych zasadach, natomiast jakby też chciałam podkreślić, że no jakby kino, które nie jest oglądane, które jest niszowe, to wbrew pozorom nie jest dzisiaj punkt dojścia nawet kina europejskiego, które od wielu, wielu lat już próbuje właśnie troszeczkę znaleźć swoją niszę też na rynku dystrybucyjnym. No i festiwale to nie jest wszystko, tak? Ostatecznie to jest ta chęć trafienia do publiczności, ale też zarobienia na tym, tak? Budżety rosną, te możliwości finansowania z pieniędzy publicznych oczywiście w kontekście kina są inne niż seriali. Natomiast no, ja bym też tutaj jakby podkreślała, że nawet kino, oczywiście kino niezależne będzie miało trochę mniejszy budżet, a jeśli już myślimy jakby o tej widowni, to też staramy się jakby wpisywać w pewnego rodzaju standardy, albo nie robić jakiegoś kina radykalnego. Chociaż oczywiście jakby tutaj masz rację, to pole popisu jest większe, ale ja bym tutaj jeszcze do platform cyfrowych, znaczy streamingowych, tej nowej telewizji, też dodała, że właśnie pamiętajmy, że nie wiem, wszystkie badania pokazują, że nowe pokolenie, w sensie to nowe, to już takie nowe, no nie nowe, czyli Z, to jest pokolenie, dla których wartości inkluzywności i różnorodności są niezwykle istotne. To pokazują wszelkie badania społeczne. Stąd jakby platformy streamingowe wiedzą też, co robią dzisiaj, na przykład wybierając takie wątki, bo to się wydaje, że to jest kwestia być może też tylko i wyłącznie misji społecznej, ale no dzisiaj mamy te trendy, z których, które platformy streamingowe i w ogóle rynek medialny bardzo mocno obserwuje, no i też stara się wpisywać właśnie już też w ten model myślenia kolejnych pokoleń, które jednak już nie widzą siebie na przykład też w kontekście płci, jako na przykład właśnie kobiety, które no, wybierają ten tradycyjny model, jakby chcą oglądać swoje reprezentacje, tak? No i tutaj widać jakby tą zmianę na rynku audiowizualnym bardzo szeroko, także to tylko jeszcze tak może, bo o tym też pewnie byśmy mogły jeszcze długo, długo gadać. W ostatnim czasie głośno o promowaniu różnorodności i włączaniu osób z grup mniejszościowych w proces produkcji filmów w Hollywood. Co Panie sądzą o tych praktykach? Czy spełniają one swoje funkcje? Rzeczywiście od pewnego czasu w branży audiowizualnej dzieje się bardzo dużo w kontekście takiego odzwierciedlania tak zwanych zróżnicowania różnorodności i inkluzywności. No i właściwie można powiedzieć, że nie będę o tym jakoś tutaj bardzo długo mówić, bo myślę, że to też jest taki osobny wątek, ale też już chyba dosyć mocno omawiany szeroko w literaturze czy też w różnego rodzaju mediach, czyli takie dwa ruchy, które chyba ten proces zmian rozpoczęły. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, tak, ale zacznijmy od tego, że o ile dobrze pamiętam, 2016 rok to jest ten pojawienie się tych transparentów bojkotujących Oscary, ponieważ Oscary są so white, że tak się wyrażę, i rzeczywiście zwrócono uwagę po prostu, że w Oscarach, znaczy w ogóle filmy nominowane do Oscarów, jakby prezentują bardzo określoną grupę społeczną i jakby nie ma reprezentacji tak naprawdę pewnego przekroju społeczeństwa. Tutaj oczywiście chodziło o przekrój społeczeństwa amerykańskiego, więc to jest na pewno ten jeden kontekst. Chociaż właściwie on dalej sięga nawet roku 2014, bo wtedy też pojawiło się to pojęcie woke, które zostało dzisiaj dosyć niechlubnie przejęte przez, tak myślę sobie w kontekście semiotycznym, przejęte przez prawicę, która jakby w tym momencie razem z tym słynnym hasłem poprawności politycznej jakby
no, stosuje to jako pewnego rodzaju obelgę, tak? Na zasadzie jak coś jest woke, jak coś jest poprawne politycznie, to znaczy, że narzuca pewną radykalną ideologię, tak? Ja mówię po pewnej stronie oczywiście gdzieś tam myślenia. No i tutaj drugą kwestią jest oczywiście ruch MeToo, który wydawał się być takim ruchem, który się pojawi i zniknie. No i rzeczywiście poza oczywiście różnego rodzaju takimi statementami, które się pojawiły w przestrzeni medialnej, przede wszystkim w przestrzeni sieci, no okazało się, że ten ruch MeToo rzeczywiście no, zrobił coś więcej niż tylko dzielenie się swoją historią, bo właściwie ja uważam, że te efekty w postaci czy proces Harvey'a Weinsteina, tak, czy różne blokowania kariery osób oskarżonych o pewną przemocowość w branży, ale też powstanie właśnie nowych zawodów w obszarze branży, a to może Sylwia później powie, jak zaraz dokończę pewnie ten wątek, bo to jest jej też takie pole ekspertyzy, myślę. Chodzi oczywiście o koordynację intymności, Sylwia, bo tak się patrzysz teraz, ale chyba wiesz doskonale, o co chodzi. No i też oczywiście szeroko pojęte wzmocnienie dyskursu feministycznego, tak? No i to jest, jakby ja uważam, że to jest na pewno ten efekt tych ruchów, które się rozpoczęły, czyli raz kwestia reprezentacji mniejszości etnicznych, no i tutaj kwestia oczywiście tych wątków kobiecych. No i rzeczywiście w pewnym momencie akurat tak zwana Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła takie 4 standardy reprezentacji różnorodności. One są już ogłoszone od pewnego czasu, ale mają zacząć obowiązywać w pełni od 2024 roku. Ja może krótko tylko powiem, o co w tym chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby w ramach filmów nominowanych do Oscara spełniać przynajmniej 2 z 4 standardów. Jeden dotyczy reprezentacji w kontekście motywów i narracji, ale też postaci, które występują w danych filmach. Drugi dotyczy takich kwestii bardziej zakulisowych, czyli tego, jakie ekipy twórcze i kto w tych ekipach twórczych pracuje. No i trzeci to chodzi o same szanse dostępu do środowiska, czyli umożliwienie poprzez pewien zmianę w ogóle modelu strategicznego i też organizowanie różnych kursów, dopuszczanie w ogóle do pracy w branży takich osób z dotychczas takich niedoreprezentowanych grup. No i w końcu też rozwój widowni, który ma się skupić też na tym, że osoby, które będą pracować przy marketingu, ale też te kampanie marketingowe mają być też skierowane do grup dotychczas niereprezentowanych, też żeby te głosy były słyszalne jeszcze bardziej. I może ważne jest też to, jak zdefiniowane są w tych standardach tak zwane niedostatecznie reprezentowane grupy. No i to są kobiety oczywiście, to są tak zwane grupy etniczne, tak to zostało określone, społeczności, osoby ze społeczności LGBTQ+, a także osoby z niepełnosprawnościami, tutaj chodzi o niepełnosprawności kognitywne oraz fizyczne. I chociaż te standardy, jakby one wywołały rzeczywiście ogromną burzę, mają obowiązywać dopiero, no właściwie w przyszłym roku, a właściwie to jeszcze ten przyszły rok, to od przyszłego roku, to tak naprawdę te efekty my widzimy już dzisiaj, tak? To choćby było bardzo widoczne w tegorocznych Oscarach, kiedy właściwie każda osoba odbierająca Oscara, tu chociaż myślę o jackpota filmu Wszystko Wszędzie Naraz, właściwie ze sceny w przemówieniach cały czas było podkreślane, co to znaczy dla społeczności, raz, że kobiet, ale też społeczności pochodzenia azjatyckiego, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli w ogóle reprezentacji na przykład różnych grup azjatyckich, różnych grup etnicznych właśnie w kinie hollywoodzkim, tak? I te zmiany już się dzieją. W tym roku to jest przykład, ale też w latach poprzednich właściwie, kiedy tylko to zostało ogłoszone, ale myślę, że to też jest to pokłosie właśnie epoki MeToo, kiedy też już bardzo wyraźnie w nagłówkach było na przykład widać przy filmie Koda, która też zdobyła przecież statuetkę, że jakby pierwszy niesłyszący aktor dostał po raz pierwszy statuetkę Oscara i właściwie na różnych portalach momentalnie było to bardzo widać. Oczywiście to jest kwestia polityki branżowej i jakby pewnego programowania tego, co my będziemy oglądać, bo to będzie miało ostatecznie wpływ na to, jakie historie my będziemy oglądać. No i nie jest nic dziwnego, że oczywiście to wywołuje różne kontrowersje, no bo zaraz pojawiają się głosy, ale czy to w takim razie ważniejsze będzie to, czy film jest
dobry, czy film wyreżyserowała kobieta, tak? No i tutaj jest pewne pole popisu dla takich grup hejterskich i też pewne problemy branżowe, które ja osobiście obserwuję, patrząc na pewne historie, które ja mam trochę czasami też takie poczucie, że ta historia jest wywindowana jakby tak branżowo i medialnie, dlatego że na przykład spełnia już w pewien sposób te standardy różnorodności, a sam film jest dość przeciętny. Ale ja się tutaj powołam na coś, co Sylwia kiedyś napisała w swoim tekście, omawiając tak naprawdę to, co potrzebowała zrobić branża seriali w Polsce, w ogóle branża telewizyjna, żeby się nauczyć pisać. To nie jest tak, że nagle będziemy po prostu potrafić pisać zupełnie nowe typy postaci. Te pierwsze kroki zwykle będą pewnie błędne i będziemy korzystać z już utartych schematów i jakby wrzucać tylko postaci, które no, spełniają te standardy i będziemy pewnie mieli to poczucie sztuczności przez jakiś czas. Ja na przykład widzę to czasami przy tym, jak są pisane postaci kobiece w kinie obecnie. Natomiast jakby potrzeba po prostu czasu. Ja ostatecznie uważam, że to rzeczywiście doprowadzi do tego, że dzisiejsze kino, no ale też pewnie telewizja, to pewnie Sylwia zaraz doda, no będzie bardziej no, reprezentować grupy, które dotychczas siebie nie widziały na ekranie. I dodam zupełnie osobiście, ja też pamiętam, będąc małą dziewczynką, niech będzie takie self-story, zawsze utożsamiałam się z postacią męską. Ja po prostu właściwie w większości filmów, które oglądałam, mnie nie interesowały nigdy postaci kobiece. Jakby ja w nich siebie nie rozpoznawałam. No jednak jesteśmy dziećmi, to oglądamy takie kino popularne, a nie kino niszowe, tak? I widziałam, że te postaci kobiece są absolutnie papierowe, takie sztampowe, one właściwie nic nie robią, one jakby mają taką funkcję, że mają być uratowane, tak? Przez kogoś. I dlatego dla mnie zawsze postaci męskie były bliższe, tak? No i ja mam nadzieję, że te kolejne pokolenia, które będą się, to trochę brzmi jak statement, prawda Sylwia, prawda pani Julio, mam nadzieję, że te kolejne pokolenia już rzeczywiście będą wychowywać się w takim świecie, jakkolwiek to zabrzmi, w którym rzeczywiście będzie można siebie lepiej odnaleźć na ekranie w całej różnorodności widowni, którą kino oczywiście i też telewizja posiada. W dużym skrócie. Sylwia, czy coś chcesz dodać? Tak, ja w ogóle tak zacznę chyba od odniesienia się do twojej jakby ostatniego zdania, które wypowiedziałaś. A propos, czy te młodsze pokolenia, które teraz, nie wiem, jakby są w swoich formatywnych latach, czy oni w ogóle, one będą tak naprawdę oglądać w ogóle jeszcze kino i telewizję? Jakby to też jest dla mnie takie ciekawe w ogóle pytanie, no bo jakby absolutnie myślę, że to też jest taki bardzo jeszcze niezbadany w ogóle obszar, nowe praktyki w ogóle konsumpcji treści audiowizualnych, mediów, kina i telewizji, ale też znam takie przypadki z autopsji, bo ja, jak i Iwona, pracujemy w ogóle ze studentami, jakby więc stykamy się z osobami z najróżniejszych grup demograficznych, gdzieś jakby w naszej codziennej pracy. No i to jakby to, co ja widzę, to, że tak naprawdę no już nie wszyscy konsumują telewizję i kino tak jak kiedyś, że kiedyś to jednak powiedzmy dekadę temu, no to jednak ta konsumpcja treści audiowizualnych w formie seriali, filmów, kina jakby była taką dominującą formą być może rozrywki audiowizualnej. No teraz już też jakby mamy zupełnie inny dostęp do treści, więc myślę, że to też wpłynie w którymś momencie na te praktyki i w ogóle na to, co jakby gdzie może odnajdują się ci młodzi widzowie. Tak, to tylko tak wrzucam. Sylwia, a czy ja mogę tutaj do tego króciutko, Tak, no. tylko ci powiem. Moi studenci oglądają filmy na TikToku. A wiesz, czym to się różni? Znaczy tym, że oglądają w pionie, ale oglądają te same filmy podzielone na segmenty, natomiast oglądają, tylko że na TikToku. To jest w ogóle przedziwne. No właśnie, więc jakby wydaje mi się, że to jest w ogóle fantastyczne, takie płodne badawczo i niezbadane, wręcz niszowy obszar, no właśnie zbadania, co się ogląda, jak się ogląda, tak? No bo jednak to też wpływa na jakby to, gdzie oni mogą odnaleźć swoje odbicia, tak? Czy w ogóle to znajdują i do czego im po prostu jest bliżej i być może, no bo to też tak naprawdę jest bardzo niezbadany obszar, który na przykład w Polsce strasznie kuleje i tylko tak wrzucę taką dygresję dotyczącą w ogóle misji nadawcy publicznego, tak? W wielu krajach europejskich, w Skandynawii, chociażby w Czechach jest bardzo silny nadawca publiczny, który właśnie bada, podąża za tym młodym widzem, tak? Jeżeli młody widz chce oglądać seriale w internecie, no to skandynawscy nadawcy dają mu
ten content, tak? Dają mu jakościowy, wartościowy, być może podszyty jakimiś, nie wiem, no właśnie takimi chyba misyjnymi wręcz być może treściami, tak? No u nas tego brakuje, tak? No, u nas nie ma takich treści, które oglądaliby młodzi z zainteresowaniem, które produkowane są w ramach jakiejś misji nadawcy publicznego, więc też myślę, że my tutaj mamy taki problem zasadniczo, że my jako naród polski nie mamy silnego nadawcy, który stawałby gdzieś właśnie w obronie tych potrzeb młodych ludzi tak naprawdę, tak? Więc to wszystko, być może to też Iwona chyba o tym wspomniała, że tak naprawdę jakby to już tę misję, nawet ta misja uwzględniania dywersyfikacji i różnorodności, którą możemy widzieć w społeczeństwie, no ta misja spoczywa niejako na nadawcach komercyjnych po prostu, tak? W większości na serwisach streamingowych, a u nas tak się składa w Polsce, że serwisem, który produkuje najwięcej jest Netflix, tak? Więc ja myślę, że można byłoby tutaj nazwać Netflixa wręcz nadawcą z misją z misją publiczną, tak? Bo jednak ta różnorodność, jakaś empatia, uwzględnianie, tak, tych różnych głosów jednak jest najbardziej widoczna w programach, serialach oferowanych przez Netflixa w dużo większym stopniu niż to, co oferują nam nadawcy linearni. I myślę, że nie do końca mogłoby tak być, tak? Że jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusze i wiele krajów europejskich pokazuje nam, że inna dynamika rynku jest kompletnie możliwa, tak? Że ta różnorodność jest również obecna w tym sektorze publicznym, tak? W tym sektorze ogólnopolskim. Więc jakby myślę, że tu mamy taki też podstawowy problem. A jeśli chodzi w ogóle też o taką różnorodność, jeśli chodzi o telewizję, taką inkluzywność, to ja myślę, że też Iwona o tym wspomniała, że faktycznie to się po prostu ogląda, tak? Że jeżeli serwisy streamingowe coś produkują, no to się ogląda, tak? Być może to jest oczywiście część jakiegoś brandu, polityki programowej, tak? No ale patrząc na to, jak drogie są produkcje, no to one się po prostu muszą oglądać, tak? Że nie byłoby sensu produkowania czegoś, jeśli nikt nie chciałby tego obejrzeć, więc ta widownia jest, być może niszowa, być może mniejsza niż widownia, nie wiem, nadawców linearnych, no ale ona jest, tak? I myślę, że w ogóle to tak naprawdę udowodniło, czy też pokazał serial gdzieś stworzony, wyprodukowany przez Shonda Rhimes, czyli Grey's Anatomy, gdzie tak wydaje mi się też tak w literaturze mówi się o tym, że to był taki pierwszy serial, który właśnie ukazał, tak? Mieliśmy bardzo różnorodną obsadę, tak? Mieliśmy jakby wiele bohaterów granych przez aktorów o niebiałym kolorze skóry, tak? Jakby aktorzy, czy też postacie z serialu, były to osoby z różnego spektrum jakby tutaj preferencji, tak, związkowych, tak, więc tutaj była bardzo duża różnorodność i też ten serial odniósł ogromny sukces i właśnie ten sukces przypisywano temu, że on faktycznie jakby pokazuje świat takim on jest, wielokolorowy, gdzie każdy ma prawo podejmować własne różnorodne decyzje na temat ich własnej seksualności, związków, etc., tak? I zresztą Shonda Rhimes właśnie wypłynęła na tego typu produkcjach, pokazując właśnie tą różnorodność i sama w takim swoim autorefleksyjnej narracji mówiła o tym, że ona chce widzieć i pokazywać świat w serialach takim, jakim ona go doświadcza na co dzień, tak? I też myślę, że to zainteresowanie i taka polityka programowa i kierunek w ogóle, w jakim będzie rozwijał się streaming, też właśnie pokazuje fakt, że Shonda Rhimes na chwilę obecną ma umowę właśnie z Netflixem, tak? I jest producentką serii Bridgerton, tak? Więc jakby też widzimy, że jednak ci producenci, którzy mają profil i doświadczenie właśnie w produkowaniu treści inkluzywnych, przechodzą do streamingu, tak? Bo gdzieś być może, zresztą sama Shonda, właśnie jej decyzja na współpracę z Netflixem była oparta właśnie na tym, że streaming daje większe pole, większe możliwości, tak, ekspresji artystycznej, czyli po prostu w serwisach streamingowych faktycznie można sobie pozwolić na więcej, tak? I tutaj też Iwona zachęciła mnie do gdzieś tutaj poruszenia kwestii koordynacji intymności. I
tutaj ten zupełnie nowy zawód, nie tylko w Polsce, ale też jakby na świecie, oczywiście jest wynikiem tego ruchu Me Too, tak? Ale tak naprawdę geneza tego zawodu, czyli koordynacji scen intymnych, wywodzi się z teatru i tak naprawdę ta rola operowała już gdzieś w przemyśle kreatywnym dużo wcześniej. No natomiast te zmiany, ta potrzeba tej zmiany po prostu przyspieszyła być może, czy też spowodowała przejście tej roli właśnie do przemysłu audiowizualnego, który no faktycznie przez wiele lat charakteryzował, bądź nadal charakteryzuje do pewnego stopnia, tak, taką bardzo maskulinizacją tej przestrzeni wspólnej, przekraczaniem granic, nie wiem, agresji werbalnej, tak, no nie możemy powiedzieć, żeby w branży audiowizualnej gdzieś zasady NVC, Non-Violent Communication, były dominującym, tak, sposobem komunikowania się, tak, no więc tutaj faktycznie jest dużo do wykonania i koordynacja intymności jako zawód, tak, został w ogóle wprowadzony, czy też spopularyzowany na skalę światową, można by rzec, czy też w tym kontekście angloamerykańskim przez HBO, ale w Polsce tutaj trzeba przyznać, że rolę tego tutaj promotora tego typu przestrzegania dobrych praktyk, no tutaj jest Netflix, który wprowadził ten zawód do produkcji audiowizualnej w Polsce przy produkcji Sexify. Czyli tutaj ten zawód w Polsce jest, nie wiem, no funkcjonuje już od, nie wiem, 4-5 lat i tych przedstawicielek, bo chyba nie mamy jeszcze w Polsce przedstawiciela tego zawodu, więc możemy mówić faktycznie o koordynatorkach w rodzaju żeńskim, natomiast już globalnie na świecie mamy koordynatorów również mężczyzn, którzy też zajmują się właśnie koordynowaniem scen intymnych, czyli gdzieś takim wsparciem dla reżysera w realizacji właśnie scen intymnych, ale też wsparcie aktorów i dbania o ich granice i dobrobyt psychiczny. I tutaj też warto powiedzieć, że jakby już samo też pojęcie intymności obejmuje dotyk czy delikatny pocałunek, tak? Więc też ta opieka jest w takich bardzo, można by powiedzieć, scenach, które mogą nam się wydawać niewinne, nieproblematyczne, tak? Więc tutaj jakby ta koordynacja intymności faktycznie dba tak bardzo holistycznie, tak? Żeby spojrzeć na to nie tylko w już realizacjach scen powiedzmy seksu, tylko też jakby w scenach, gdzie mamy do czynienia z dotykiem, czy jakąkolwiek formą bliskości fizycznej, tak? Więc jakby i tutaj oczywiście z jednej strony to jest absolutnie taka krok w stronę przestrzegania dobrych praktyk na planie, ale jednocześnie też widzimy tutaj taką ekonomię prestiżu, dlatego że po pierwsze jest to dla produkcji bardzo dużym ryzykiem finansowym, jeśli dochodzi do jakiegoś przekroczenia granic na planie i kiedy na przykład jedna z głównych aktorek czy aktorów nagle wysypie się bądź stwierdza, że chce, nie wiem, złożyć pozew przeciwko producentowi, tak? No to cała produkcja wielomilionowa staje, ma opóźnienia, co generuje tylko większe i większe koszty, tak? Ale też przykładowo do nagród BAFTA nie mogą być nominowane żadne produkcje telewizyjne, na których planie jest jakikolwiek cień wątpliwości, że były przekroczone jakiekolwiek granice, tak, dobrych praktyk. Więc niejako tu też mamy taką i ekonomię prestiżu, bo fajnie jest z produkcją mówić, hej, jesteśmy super inkluzywni, przestrzegamy zasad i zawsze mamy koordynatorkę intymności, więc jakby to jest pozycjonowanie się jako takich emitentów i producentów o dobrych praktykach, ale też no jest tutaj ten aspekt merkantylny, że to zabezpiecza produkcję przed niechcianymi przestojami, ale także zabezpiecza je, tak, przed tym, przed możliwością niedopuszczenia ich do nominacji do nagród BAFTA, tak? Jeżeli jakakolwiek produkcja jakby nie ma nieskazitelnej reputacji, nie może być nominowana do nagród BAFTA, tak? No więc faktycznie można by rzec, że w tym obszarze też streaming no, wprowadza pewne rewolucyjne zmiany, więc po raz kolejny mogę rzec, że streaming jest dobrą zmianą w branży audiowizualnej. Czy znają Panie jakieś filmy, które podejmują się tematyki wykluczenia osób z niepełnosprawnościami i nie utrwalają stereotypów? Trudne pytanie. Zależy jaka niepełnosprawność tak naprawdę, bo ja sobie myślę, że tutaj czy w kontekście kognitywnych, czy fizycznych to będzie trochę inna kwestia. Jest film, który mi teraz przychodzi do głowy i to jest film polski, Siubuk.
właśnie z tego festiwalu. On był grany we wrześniu 2022. Nie pamiętam teraz nazwiska reżysera, mogłabym sprawdzić, ale to myślę, że jak Siubuk się wpisze, to zaraz to padnie. Tam jest osoba w spektrum neuroróżnorodności. I rzeczywiście jakby ciężko powiedzieć, czy nie utrwala wszystkich stereotypów, ale wydaje mi się, że bo tutaj akurat kwestia narracji jest bardzo nastawiona na matkę i jakby sytuacja, z którą ona musi się mierzyć, mając syna na przykład właśnie w spektrum. Natomiast rzeczywiście ten syn jakby w pewnym momencie też jest pokazywany w taki sposób, że możemy trochę inaczej spojrzeć na przykład na osoby, które ze względów różnego rodzaju problemów, na przykład z mową, nie potrafią się komunikować, tak? No bo to jest też osoba, która osiąga tam dosyć dużo, mimo swoich właśnie takich różnych, no można powiedzieć, barier, tak? Tutaj akurat przede wszystkim bariery komunikacyjnej. Także ten film Siubuk chyba by mi przychodził do głowy. Zastanawiam się, Sylwia, ty masz jakiś serial albo tak, no nie wiem, tak. atypowy, bo zastanawiam się na przykład, ale to znowu tak na fali, nie? Atypowy. Tak, ale myślę, że tak. W ogóle był też bohater w serialu Sex Education, tam chyba w tych późniejszych sezonach, tak, gdzie był pokazany jako osoba normalnie uczestnicząca, tak, w pewnego rodzaju relacjach w tym środowisku swoim jakby młodzieżowym. Też tutaj tak chciałam wspomnieć, że to po wakacjach, tak, w drugiej połowie roku też będzie na serwisie Netflix premiera polskiego serialu Absolutni debiutanci, gdzie główną bohaterką jest właśnie dziewczyna w spektrum i też raczej oczywiście nie ma jeszcze trailera, znamy bardzo tylko, jest jakby krótki brief, króciutki opis tej produkcji, ale wynika z niej, że raczej jest to pokazane po prostu, jest to serial, będzie to serial z gatunku coming of age, pokazujący po prostu życie dziewczyny, tak, czy też jej perypetie, jako osoby młodej w jej latach formatywnych i jakby nie będzie to historia opowiadana, tak, gdzie kluczowym aspektem będzie jej tak, atypowość, tylko będzie to po prostu historia młodej dziewczyny, która przypadkowo akurat jest w spektrum autyzmu, tak, więc myślę, że jakby nie czynienie tych jakby aspektów neurotypowości kluczowymi dla rozwijania się fabuły, to jest ta dobra zmiana, o której mówię, że po prostu ten wątki, historia jest jakby o czym innym, tak, że już nie musimy tutaj stawiać na właśnie te formy nienormatywności w jakimkolwiek by to było wymiarze, bo to jest gdzieś obok, tak, bo to jest po prostu historia o czyichś emocjach, o czyimś życiu. Więc myślę, że tutaj jest taka zmiana po prostu narracyjna, że te historie już nie są o tych konkretnych niepełnosprawnościach, tylko to są historie o osobach, które akurat być może nie mieszczą się tak w kanonie ciała czy w kanonie zdrowia psychicznego, więc raczej tak bym to widziała i faktycznie jakby atypowy też jest dobrym przykładem, jakby też są powody ku temu, że odniósł taki sukces i też rozpoczął w ogóle tą dyskusję. Bo tutaj mieliśmy kilka sezonów jakby historii młodego kolesia i oczywiście jakby ten wątek atypowości był istotny, ale to nie był serial o atypowości, tak? On nie był informacyjny, nie mówił nam jakie problemy, tak? To była historia młodego gościa, tak? Który chciał się zakochać, chciał mieć dziewczynę, ale nie za bardzo wiedział, co ma robić, żeby właśnie być w tym miejscu, w którym chce być, więc jakby zakochiwał się, odkochiwał się, miał różne perypetie, więc to jest taki serial, on typowym nastolatku, który akurat zdarza się nie być neurotypowy, więc tak bym to chyba opisała. Ja bym jeszcze dodała chyba jedną rzecz, chociaż jakby krótko, ta koda, o której wspomniałam, czyli tutaj mamy jedyna osoba w rodzinie, która słyszy. No i też to jakby teoretycznie jest film o niesłyszeniu. Ja celowo używam tak, bo wiem, czytałam też sporo artykułów i też kilka badań, że społeczność lubi teraz, a wręcz preferuje nazywać siebie głuchymi po prostu, jako pewnego rodzaju kwestia tożsamości, ale mam też takie wrażenie, że ostatnio w kinie na ten temat obok właśnie
spektrum autyzmu, mówi się o tym coraz częściej i więcej i też taki starszy już serial, zupełnie familijny, ale mi na przykład dał bardzo dużo wiedzy na temat właśnie tego, jak to jest nie słyszeć i jak te osoby funkcjonują, więc myślę, że miał taki kontekst dydaktyczny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest, nie wiem, czy miał w ogóle polski tytuł, Switched at Birth i nie pamiętam, to robiło AMC, ABC, jakaś broadcastowa telewizja ze Stanów Zjednoczonych i naprawdę bardzo pogłębiająca w ogóle funkcjonowanie codzienne osób, które po prostu nie słyszą. Także teraz jeszcze to mi przyszło do głowy. Jak rozwiązać problem reprezentacji osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy pewną niepełnosprawność jest w stanie zagrać tylko pełnosprawny aktor, a niektóre środowiska i tak postulują o angaż aktora niepełnosprawnego, na przykład reprezentacja postaci Iwara bez kości z serialu Wikingowie? No ja myślę, że to jest problematyczne i myślę, że tutaj środowiska właśnie LGBT dużo dyskutują o tym. Ja akurat, szczerze mówiąc, nie wiem, co o tym myślę, w takim znaczeniu, że nie wiem, jaka tu jest jakby satysfakcjonująca odpowiedź, ponieważ nie wiem, mam takie wrażenie, że ja jako osoba, która jakby nie zmaga się z właśnie niepełnosprawnością, jakby tak nie chciałabym, ciężko jest mi wypowiadać się, czy to jest okej, czy to jest nie okej. Jakby czuję, że nie wiem, że jakoś tak nie czuję, żebym jakby była do tego uprawniona, tak? Jeżeli chodzi o mnie jako, nie wiem, powiedzmy badaczkę czy medioznawcę, no to też jakby mam takie wrażenie, że nie zawsze po prostu z takiego produkcyjnego punktu widzenia jest to możliwe, tak? Czyli też chciałabym tak być może dać taki margines błędu i trochę takiej empatii wobec w ogóle producentów, że to nie zawsze musi być jakieś intencjonalne działanie, które ma na celu marginalizować, tak? Czy kogokolwiek z jakiegoś, powiedzmy, z tych grup niedoreprezentowanych, tak? Że czasami po prostu się nie da, że produkcja audiowizualna jest obarczona tak ogromnym ryzykiem, tak? Jakby w procesie produkcji tyle rzeczy może nie wyjść, nie udać się, tak? A tak jak mówię, tutaj ludzie ryzykują swoimi pieniędzmi niejako, jeśli chodzi o producentów, tak? Więc tu jest bardzo dużo interesariuszy i zgadzam się, że być może nie każde grupy mogą być w pełni usatysfakcjonowane z tym obrazem czy sposobem, w jaki wątki ich dotyczące są prezentowane, ale też czasami po prostu nie da się osiągnąć być może satysfakcjonującego efektu dla wszystkich zawsze. Więc tak chciałam tylko podkreślić taką problematykę, trudność w ogóle produkcyjną, tak? Ale nie mam tutaj takich odpowiedzi, które mogłyby zero-jedynkowo gdzieś wskazać, co jest jakby odpowiednią drogą, tak? Wiem, że właśnie środowiska nieheteronormatywne dyskutowały o tym, ale przyznam, że nie wiem gdzieś, czy zostały wystosowane być może jakieś wskazówki dla produkcji, tak? Czy być może środowiska, być może jakieś fundacje gdzieś sugerowały rozwiązania, które byłyby najbardziej satysfakcjonujące dla tych grup osób zainteresowanych. Tutaj nie wiem na ile moja odpowiedź jest satysfakcjonująca, ale gdzieś chciałam wskazać moje tutaj przemyślenia na ten temat. Ja tylko powiem, że ja nie mam właściwie nic do dodania, bo zgadzam się absolutnie z Sylwią. Tutaj rzeczywiście specyfika produkcji audiowizualnej jest taka, że jakby nie zawsze jakby te decyzje, znaczy jest tyle zmiennych, że te decyzje za każdym razem powinny być analizowane no właściwie indywidualnie, tak? Myślę, że te pewne zmiany, czy w kontekście choćby tej polityki oscarowej, ale jakkolwiek byśmy myśleli o Oscarach, to jednak Oscary mają tendencję do tego, jakby do dalej bycia ważnym, tak? Wszyscy mówią, że ignorują, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest to marzenie, nawet w polskiej branży filmowej, żeby znaleźć się na short, na long liście na przykład ze swoją produkcją, więc być może są inne elementy, w których rzeczywiście osoby, które chcą pracować w branży, jakby będą miały rzeczywiście do tego dostęp. Ja nie wiem, czy to zawsze musi być właśnie kwestia odgrywania roli. Tak jak Sylwia powiedziała, to jest trudny temat. Ja też jako osoba, no, będąc w tej pozycji, w jakiej jestem, trudno mi jest tutaj jednoznacznie się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast no rzeczywiście to jest pewnego rodzaju problem, który widać, że już jest dyskutowany w branży, a mi się wydaje, że to już jest pewien pierwszy krok do tego, żeby coś się zmieniło, że w ogóle jest ta świadomość. To już jest ta rzecz, która jest moim zdaniem bardzo pozytywna.
Tutaj też tylko mogę dodać, że też nawet polscy producenci i można by powiedzieć na naszym lokalnym gruncie też następują zmiany w dobrym kierunku, nie mówiąc o tym jako dobra zmiana po raz 10. I takim przykładem, który chciałabym tutaj podać, do którego się odwołać, jest film Fanfic, gdzie osobę trans gra osoba trans, tak? Więc uważam, że jak na polskie warunki, gdzie jesteśmy krajem, tak, który któryś rok z rzędu jest krajem gdzieś w tych kategoriach homofobii bardzo wysoko, czy wręcz na pierwszym miejscu, uważam, że jest to dosyć duże osiągnięcie, odważna decyzja produkcyjna i też to, że producentom chciało się tak szukać właśnie osoby, która faktycznie pasowałaby do odgrywanej przez siebie roli, tak? I tutaj oczywiście również trzeba wspomnieć, że to jest kwestia również emitenta, tak? Czyli Netflixa, który zgodził się, czy też pozwolił na to, żeby taki proces trwał dłużej, ponieważ branża audiowizualna charakteryzuje się pracą pod presją czasu, tak, terminy goniącymi i być może w innych warunkach, tak, gdyby ta produkcja nie była produkowana na zlecenie emitenta streamingowego, być może nie byłoby tyle czasu, być może oczywiście taki film by nie powstał, być może nie miałby tyle czasu na, nie wiem, preprodukcję, czy też ten development, a tutaj jakby wszystkie warunki pozwoliły na to, żeby taka osoba, aktor, tak, akurat w tym przypadku nie był to profesjonalny aktor w ogóle, więc jakby uważam, że też należy to wspomnieć, że Polska wykonuje tutaj, czy też nasza branża otwiera się na różne nowe, nie zawsze standardowe i nie zawsze łatwe po prostu rozwiązania. Czy można sprawić, aby popkultura i działanie odbiorców nie powielały krzywdzących stereotypów wychodzących z produkcji Netflixa? Myślę tutaj o serialu Wednesday, po którym wiele osób okrzyknęło postać jako autystyczną. Tym samym niby tworząc reprezentację spektrum w popkulturze, ale z drugiej strony to była reprezentacja stereotypowa, spłycająca problemy osób w spektrum i dosłownie przemielona przez TikToka, z której wynikał przekaz: każdy jest trochę autystyczny, a kobieta w spektrum to ta dziwna gotka, introwertyczka. Sylwia, tak widzę, że troszkę za nie mówię. Ja się zastanawiam, Nie, bo właśnie chodzi to o pytanie główną było bohaterkę? Właśnie pytanie było bardzo skonstruowane, czy takie Mhm. bardzo rozwinięte i w sumie jakby nie wiem, od którego punktu tutaj się jakby zaczepić. Ja jakby tak w ogóle bym tutaj zaczęła od tego pojęcia autystyczny, tak? No bo tutaj też nie wiem, czy na przykład autor tego pytania używając słowa autystyczny, właśnie co ma zasadniczo na myśli? Czy to jest pewnego rodzaju nacechowane być może nie do końca pozytywnie? Bo nie wiem, tak? Jakby zasadniczo nie wiem, jakby przyznam, że to pytanie mnie skonfundowało zasadniczo. Nie wiem, ja bym chyba powiedziała, że być może autystyczny już nie ma takiego negatywnego wydźwięku, bo jednak świadomość o właśnie byciu autystycznym, czy też byciu w spektrum jest już w dużej mierze normalizowana. A drugim takim obszarem, gdzie sobie myślę gdzieś o tym pytaniu, które jeszcze być może do końca nie rozumiem, ale mam takie wrażenie, że to też jakby kultura popularna, czy też Netflix, serwisy streamingowe, no jakby nie są winni wszystkiemu, tak? Jakby też musimy trochę zacząć od spojrzenia na nasze bezpośrednie środowisko, tak? Jakby co się dzieje w naszej, nie wiem, w naszym dyskursie społecznym, tak? Co się dzieje w naszych relacjach społecznych, tak? Jakie tam są, nie wiem, może stereotypy, co tutaj się dzieje, tak? Bo jednak jakoś tak nie dopatrywałabym się aż tak, nie wiem, wszystkich problemów związanych ze stereotypami właśnie nie wiem, w serialach, tak? Czy też w kulturze popularnej. Chociaż tutaj przyznam, że Iwona jest być może ekspertem, jeśli chodzi w ogóle o kulturę popularną, ale nie wiem, ja jakoś nie wiem, czy bym zgadzała się w ogóle z postulatami, że faktycznie było tam coś jakby szkodliwego. Nie wiem, Iwona, jakie masz refleksje? Czy ja właśnie też cały czas się zastanawiam, bo też nic nie kojarzy mi się tam szkodliwego. Myślę sobie też o tym, że znam
w ostatnim czasie wiele osób, które jakby jest w spektrum, tak? I jakby każda z tych osób jest zupełnie inna. To jest trochę wytrych teraz to, co powiem, tak? Że na zasadzie jakby ta inność w spektrum też powoduje, że ta popkultura gdzieś uczepia się troszeczkę innych wątków, ale też sobie myślę na przykład może o takim wątku, że to jest zupełnie coś innego, to nie jest spektrum, ale myślę sobie na przykład o tym, jak kultura popularna lubi romantyzować pewne elementy, na przykład, tak, w tym różnego rodzaju problemy psychiczne, które stają się jakby takim no, pięknym narzędziem dramaturgicznym w rękach twórców. W związku z tym jakby wykorzystują różnego rodzaju schematy, które są no, po prostu charakterystyczne też dla tego naszego modelu myślenia, takiego stereotypowego, tak? Na przykład o artyście, który jakby zawsze musi być w jakiś sposób obarczony na przykład psychicznie. Więc ta kwestia romantyzacji w popkulturze, ona jest, ona była, ona będzie i na pewno nie możemy jakby oczekiwać tego, że popkultura będzie zawsze kreować też te postacie, z którymi my się będziemy w 100% zgadzać. Jakby popkultura jest schematyczna, bywa eskapistyczna, ma bardzo różnorodne funkcje i na pewno jakkolwiek zaczęłaby stosować nawet te standardy różnorodności, bo ona się zmienia, jakby rzeczywiście się zmienia i jakby unika już pewnych pułapek, które były widoczne jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. I ja jakby myślę, że rzeczywiście w tym kierunku takiego większego reprezentowania mniej schematycznego będzie, ale zawsze gdzieś musi być ten schemat, no bo taka jest zasada trochę storytellingu, żeby to było komunikatywne. I myślę, że tu jest też ważna kwestia jakby naszego podejścia do tego, co oglądamy, że jakby co innego jak oglądamy film, który w pewien sposób, nie wiem, jest jakimś kinem niezależnym, imituje może kino dokumentalne, które gdzieś ma trochę inną moc rażenia. Natomiast jak oglądamy no taki serial jak Wednesday, który jest absolutnie taki fantazy, no to nie każdą rzecz musimy tam traktować jako taką właśnie reprezentację rzeczywistą, tak? To jest po prostu pewien schemat, jakby tworzy się jakiś atrakcyjny model postaci, ale to jest model postaci, to nie jest postać pogłębiona psychologicznie, nawet jeśli tutaj te kwestie no właśnie neuroróżnorodności czy autyzmu się pojawiły, to ja powiem szczerze tego nie odczytałam, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że twórcy tej postaci wzięli sobie pewne takie elementy, tak, żeby ubarwnić tę postać, tak, ale jakby pamiętajmy, ten serial na pewno nie rości sobie praw do tego, żeby być jakimś obrazem społeczności. Ja myślę, że tutaj nie takie były intencje twórców. Ja też w ogóle chciałam tutaj dodać, że no faktycznie jakby też musimy pamiętać, że my obracamy się w obszarze rozrywki, tak, która też ma się obejrzeć, to ma się zwrócić. Nie mówimy tutaj o serialach dokumentalnych, tak, czy o dokumentach, które właśnie gdzieś roszczą sobie, być może, czy też aspirują do tego, żeby, nie wiem, promować wiedzę na jakiś temat, tak. Myślę, że też no, trzeba mieć trochę takiego też dystansu, czy też może autorefleksji, że to jest rozrywka, tak, że to miało sprawić, że spędzimy miło, nie wiem, wieczór z kieliszkiem wina, cokolwiek, jakkolwiek ludzie to oglądają, tak. Więc myślę, że też taka trochę właśnie autorefleksja jest potrzebna widzom, żeby też tak łapać się na tym, że to, co oglądam, no to jednak jest pewnego rodzaju mediatyzacja rzeczywistości, a nie kalka 1:1. Akurat to, co wpadło do mojego bąbelka informacyjnego, to raczej to, że schemat, jaki był powielany i poddawany przez widzów krytyce w serialu Wednesday, to było pokazywanie osoby niebiałej jako czarnego charakteru, czyli osoby, która gdzieś tam miesza, być może nie kieruje się dobrymi intencjami względem innych bohaterów. Ale też bardzo istotne wydało mi się to, co powiedziała Iwona na temat schematów storytellingu, tak? Jakby narracja do produkcji audiowizualnych ma pewną dynamikę, tak? Mamy ograniczony czas, oczywiście w streamingu jest on trochę bardziej elastyczny, bo w telewizji tradycyjnej było to 40 kilka minut, żeby w godzinie zamknęła się emisja danego produktu, serialu, ale też z przerwami reklamowymi, więc to jest pewna dynamika, tak? W każdym odcinku musi być konflikt napędza storytelling, musi być pewnego rodzaju
rozwiązanie konfliktu na poziomie odcinka, ale pewne aspekty, tak, te takie łuki narracyjne są przedłużane na cały sezon, tak? Oczywiście są odstępstwa, storytelling jest jednak narzędziem twórczym, więc można gdzieś to urozmaicać, ale zasadniczo no jakby storytelling dla serialu i filmu opiera się na konflikcie, no więc jakby ten konflikt skądś musi wynikać. Jeżeli mamy młodą dziewczynę, która być może cechuje się jakimiś cechami nienormatywnymi, no to jakby najłatwiej jest ten konflikt umieścić właśnie w tych cechach, bo jest to po prostu ciekawe, być może oryginalne i być może właśnie jest inne niż 10 innych seriali o dziewczynie w środowisku liceum, tak? Coś takiego. Więc też to jest Ja? jakby, tak? Czy ja mogę ci wejść słowo, bo wiem, że zaraz nas utną, a ja chciałam jedną jeszcze proszę. ważną rzecz do tego powiedzieć. Jest też różnica między serialem Wednesday, a na przykład Atypowy. Atypowy mówi o tym, że jest to serial o osobie w spektrum. Wednesday w ogóle tego nie mówi. Jakby to było promowane, ja wtedy uważam, że to jest, wtedy ktoś bierze odpowiedzialność za to, jak reprezentujemy daną społeczność, tak? Ale Wednesday to robi zupełnie, jakby to nie jest narzędzie brandingu tego serialu, prawda? To się gdzieś tam jest zauważalne przez widzów i to jest oczywiście ważne, no ale to jest trochę inna sytuacja niż na przykład w serialu atypowy fanfic, w filmie fanfic i tak dalej, gdzie to jest pewne narzędzie promocji też tego serialu i jakby przez to jest inna odpowiedzialność. To tak jeszcze chciałam dodać. Bardzo Paniom dziękuję za chęć wystąpienia w naszym webinarium. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa.